Marek Cudek, Boxing.pl. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w ranking wagi ciężkiej rozpoczynamy. Dzisiaj najpoważniejszy ranking wagi ciężkiej w internecie. Zanim rozpoczniemy właściwy ranking, najpierw takie dwie grupy bardzo ciekawe, pozarankingowe. A więc pierwsza grupa talenty z boksu olimpijskiego. Niektórzy są z potencjałem na pierwszą dziesiątkę, kiedyś nawet być może na pas. Wszyscy mają już za sobą zawodowe walki, niektórzy nawet blisko 20 takich walk, ale jakoś do tej pory nie mieli okazji zmierzyć się z nikim z nawet średniej półki. Bahodir Żałołow na przykład jeszcze w lecie w Tokio zdobywał tytuł mistrza olimpijskiego w wadze super ciężkiej. Tam jest waga super ciężka. Bahodir Żałołow oczywiście musi być wymieniony na pierwszym miejscu. Pozostałe talenty. Oczywiście Australijczycy Justice Huni i Joseph Goodall, którzy nawiasem mówiąc stoczą, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w lutym ze sobą bratobójczą walkę w Australii. Szalenie interesująca, zapowiadająca się walka dwóch medalistów dużych imprez z Australii, dwóch prospektów i dwóch potencjalnie bardzo dobrych ciężkich. I oni ze sobą walczą. Już mają doświadczenie obaj w boksie zawodowym, więc no to będzie power naprawdę. Jest trójka Ukraińców. Jest Wiktor Wychryst. Wiktor Wychryst walczył kiedyś z Kamilem Sokołowskim i bardzo pewnie wygrał. Jest jeszcze mający najwięcej z nich wszystkich walk Władysław Sirenko. Jest największy z kolei wzrostowo, tyle dokładnie co Tyson Fury, Aleksander Zachorzny. Mocna grupa Ukraińców. Jest medalista olimpijski brązowy z Tokio, Frazer Clark. Medalista także innych imprez, Brytyjczyk Frazer Clark. Jest Maksym Babanin, Rosjanin. Jest jeszcze grupka pięściarzy troszkę mniej znanych, ale również nieźle rokujących. Peter Kadiru, Murat Alijew, jest Guido Vianello, jest Lenier Perot, Kubańczycy Lenier Perot i Giovanni Bruzono. Oni też stoczą bratobójczą walkę 1 stycznia 2022, a więc już za bardzo niedługo to będzie ta już dosyć głośna gala PBC, na której walkę wieczoru stoczą ze sobą Luis Ortiz i Charles Martin. To jest bardzo mocna grupa i należy jej się z całą pewnością przyglądać. Są poza rankingiem pięściarze, no tak zwani nieduży ciężcy, którzy w tej chwili są zajęci rywalizacją w innych dywizjach, w niższych dywizjach, w Bridger i w Cruiser. Jest Oskar Rivas, który, pamiętamy, świetną walkę stoczył z Dillianem White'em, jest Łukasz Różański, jest Alen Babicz, Jewgeni Romanow przede wszystkim z Rosji, jest Mairis Briedis oczywiście też z wagi Cruiser. Jest w osobnej kategorii, trzeba by było jeszcze wrzucić Australijczyka, rugbystę Paula Galena, który no wszyscy się podśmiewają z tych rugbystów, koszykarzy, piłkarzy, ale Paul Gallen to naprawdę pokazał ostatnio, że głowę to on ma twardą i 10 rund wytrzymał z Justice'em Huni, bardzo twardo bijącym rodakiem, jak wspomniałem wcześniej, bardzo dużym talentem, więc wydaje mi się, że Paul Gallen no, na takim poziomie właśnie takich Fabio Wardlejów, Różańskich mógłby nieźle namieszać. Marek o tym ostatnio mówił, kolega z Twittera i w pełni się do tego przychylam. No i pierwsza 50, lecimy od dołu, więc musi oczywiście być ktoś z Polski, więc jest Mariusz Wach. Mariusz Wach, który niebawem stoczy walkę z Arslanbekiem Mahmudowem, o tym jeszcze będzie troszkę później. Potem wyżej Simon Kean, Kingsley Ibech, Cassius i Kingsley Ibech, jeśli nie pamiętacie, była taka walka z olimpijczykiem Guido Vianello, którego wymieniłem w grupie tych prospektów olimpijczyków. No i ten Vianello dostał bardzo, bym powiedział, niezasłużony remis. Kingsley Ibech tam mu się bardzo mocno postawił, a to jest człowiek, który tak naprawdę boksem zajmuje się od niedawna i on
pracuje gdzieś tam jako, jeśli dobrze pamiętam, agent ubezpieczeniowy gdzieś tam w banku. Kingsley Ibech potężnie zbudowany, no Jared Anderson go obnażył, ale to jest człowiek, który jeszcze gdzieś tam się pokaże. Po prostu potrzebuje sporo czasu. Kolejne postacie wyżej, Cassius Chaney, George Arias, który pokonał właśnie Cassiusa Chaneya. Wyżej Michael Coffey, Jonathan Rice, wygrana z Michaelem Coffey, a wcześniej w zasadzie był takim, można powiedzieć, bitym i dobrze pokazującym się testerem, gatekeeperem na niższym poziomie, można powiedzieć, takim dobrym journeymanem, walczącym no, z wieloma ludźmi z szerokiej czołówki, od Mahmudowa po Tony'ego Jokę. Wyżej Dempsey McKean, Ali Eren Demirezen, który ma 1 stycznia z kolei clash z Geraldem Washingtonem, więc może być wyżej po tej walce. Zilei Zhang lub Zhang Zilei, jak to woli, srebrny medalista olimpijski z 2008 roku z Pekinu, przegrał wtedy z Robertem Camarelle. No on ma już 38 lat, no ale świetne warunki, też bardzo cienka wydolność. Pamiętamy walkę z Jerrym Forrestem. Mahmud Char wreszcie, Trevor Bryan, junior Fa z Nowej Zelandii, potem jeszcze wyżej Agit Kabayel i Gerald Washington. Iwan Dyczko, multimedalista z boksu olimpijskiego. 35. Stephen Shaw, to jest niepokonany jeszcze amerykański prospekt. Wyżej Jermaine Franklin, który tę porażkę powinien mieć, ale o tym później. Jeszcze wyżej 33. miejsce Nathan Gorman z Wielkiej Brytanii, który przegrał tylko z Danielem Dubois dosyć boleśnie, no ale to nie jest żaden wstyd. Miejsce 32. Fabio Wardley. Wydaje mi się, że walka właśnie kogoś takiego no, fizycznego, takiego twardego jak Fabio Wardley z kimś takim jak Nathan Gorman, z kimś takim, kto ma skill na pewno. No, od dawna już w Wielkiej Brytanii wypatrują tej walki. 31. miejsce, no był na 30, ale ostatecznie wyleciał z 30. Chris Areola. Moi drodzy, pierwsza 30. Z kilka słów wstępu. Przed pierwszą 30 zmieniłem zasady rankingowe. Obecnie biorę pod uwagę coś więcej niż same wyniki, no bo walk, szczególnie w czołówce walk, mamy po prostu w tych czasach zbyt mało, a więc trzeba posiłkować się czymś więcej niż twardymi wynikami. A więc tak, czynnik pierwszy, skill plus, ja to nazywam od niedawna czynnikiem AW, czynnik Andrzeja Wasilewskiego, który kiedyś mówił w jakimś wywiadzie, jak wybiera pięściarzy zawodowych do grupy. Tam była mowa między innymi o głowie i sercu. Więc tak, to jest rzeczywiście bardzo ważne. Głowa plus serce, czynnik AW. Ważne rzeczy, ringowe IQ, oczywiście umiejętności taktyczne, cios, siła, atletyzm, twardość, szczęka, doświadczenie, to czy pięściarz znajduje się w prime, czy nie w prime. Jest ta pierwsza grupa, czyli po prostu umiejętności plus reszta. Druga grupa, no to są twarde dane, czyli po prostu wyniki, resume, bilans, rekord, jak to woli. Czynniki korygujące, aktywność lub jej brak, to jest bardzo ważne. No i oczywiście aktualne zdrowie pięściarza, stopień rozbicia i tak dalej. Pierwsza 30, rozpoczynamy. Miejsce 30, Charles Martin. Więc tak, Charles Martin, jego kariera, no to są wzloty i upadki, niespodziewane i mało cenione. Mistrzostwo świata, pas mistrzowski po wygranej z Głaskowem. Pamiętamy, Ukrainiec najpierw dobrze dał się we znaki Tomaszowi Adamkowi, a potem zawalczył o wakujący pas mistrzowski z Charlesem Martinem. No i wtedy miał w trzeciej rundzie fatalną kontuzję kolana, po której już nie wrócił na ring, a Prince Charles został błyskawicznie sprowadzony
na ziemię z Antonym Joshuą, dosłownie i w przenośni sprowadzone na ziemię. Potem była mozolna odbudowa pozycji, bolesna, nieznaczna porażka z Adamem Kownackim, dla którego z kolei to była najcenniejsza wygrana. Potem dwie wygrane przed czasem Charlesa Martina. W tym w szóstej rundzie został zastopowany Gerald Washington. No i w nowym roku Prince Charles dostaje kolejną szansę. Jego przeciwnikiem będzie wiekowy, bardzo ceniony, oczywiście niespełna 43-letni Luis Ortiz. Choć nikt nie wie, ile on tak naprawdę ma lat. Walka wieczoru, faworytem nadal Kubańczyk, ale to jest jego pierwsza duża walka od bitew z Wilderem. Wszyscy są ciekawi, ile z niego zostało. No, Martin jest twardy, znacznie młodszy. W boksie oczywiście cały czas nieco drewniany, bo on bardzo późno zaczął, no ale wszyscy chętnie to zobaczą. Miejsce 30 Charles Martin, miejsce 29 Jerry Forrest. No, wielu z Was się może zdziwić, że taki pięściarz z bilansem 26-4 i tam jeszcze 2 remisy są, jest w pierwszej 30. To jest Mańkut, który 8 lat temu został znokautowany przez Geralda Washingtona. Tak było. Ktoś może powiedzieć, no jak to, no Jerry Forrest nad Areolą czy nad Martinem. Powiem Wam, że mocno się zastanawiałem nad tym, czy nie dać go nawet wyżej, bo Forrest jest traktowany przez sędziów trochę jak nasz Kamil Sokołowski. Według wielu Jerry Forrest wygrał walki z Michaelem Hunterem i Zhangiem Zilejem, w których rzucono mu ochłap w postaci remisu. Powinien też dostać zwycięstwo z Jermainem Franklinem. Miałby więc dzisiaj 3 mocne skalpy. Miejsce 28 Adam Kownacki. Każdy z nas wcześniej wiedział, że pozycja Adama w rankingach jest zbyt wysoka. W The Ring był nawet na miejscu 10. No ale broniły go wyniki i nazwiska. Powiedzmy szczerze, że pokonany Charles Martin, no co by o nim nie mówić, no to po pierwsze jest były mistrz chwilowy, no ale byli już w historii gorsi mistrzowie. Jest to jeden z najlepszych w ogóle skalpów w wadze ciężkiej polskiego pięściarza, jakiegokolwiek polskiego pięściarza wagi ciężkiej. Po 2 drastycznych porażkach z Robertem Heleniusem, no nie może być inaczej. Oczywiście Kownacki musi mieć duży spadek. Babyface ostatnio zaprosił do tańca Dereka Chisore. Teoretycznie świetna bitka, no ale o zdrowie Chisory martwią się no ludzie, powiedzmy nie tyle z jego najbliższego otoczenia, co niektórzy dziennikarze. Czytałem taki niedawno tekst z The Ring o tym właśnie. Kownacki z kolei miał poważną kontuzję oczu dołu po drugiej walce z Heleniusem. Przyjął w ogóle w życiu sporo ciosów, nie wiadomo jak z odpornością, no a bez niej Polak, powiedzmy sobie szczerze, byłby w takich walkach bezbronny. Miejsce 27 Siergiej Kuźmin. Bardzo solidny pięściarz, również można go zaliczyć do takiej grupki, powiedzmy, gatekeeperów. Pewne porażki na punkty z Michaelem Hunterem i Martinem Bakole. Wcześniej wymęczona wygrana z Jayem Dawejką. No i zastopowanie Davida Price'a. Miejsce 27 Kuźmin, 26 Andrzej Fiedosow. Rosjanin mało znany i niesłusznie niedoceniany. Boleśnie przekonał się o tym Magomedrasu Majidow, 3-krotny mistrz świata amatorów, został sensacyjnie w pierwszej rundzie zastopowany przez Fiedosowa właśnie. 35-letni Fiedosow walczy już na pro 18 sezon, no ale miał dwie długie przerwy, więc wydawało się, że wiele już nie zdziała, ale no powrócił. Miejsce 25 Murat Gazijew. No potencjał jest oczywisty, ale tutaj kontuzje dają bardzo mocno znać o sobie, nie dają mu żyć. Miał w grudniu walczyć z Rudenką, złamał prawą rękę na sparingu, no także tak. Miejsce 24 Żanko Sobucki. Kazach to jest taki cichy prospekt, 33 lata, 17 walk, 16 czasówek, walczy dość regularnie, na razie poza wielkimi arenami, no ale prezentuje wysokiej klasy boks i w rankingu WBA jest na 10. pozycji, więc powoli wspina się we właściwym kierunku. Jego możliwości sięgają nawet pierwszej 10.
23 miejsce Robert Helenius. Robert Helenius wygrał eliminator z Adamem Kownackim, no ale na swoją szansę jeszcze poczeka. Na razie udało mu się wrócić do Finlandii i tam podobno ciężko trenuje. Helenius zaczął boksować jako 5-latek. Jego ojciec był trenerem boksu. Nie wszyscy pamiętają, ale Robert Helenius miał porządną karierę amatorską. Były tam medale w juniorskich imprezach, kadetów, juniorów, na Mistrzostwach Europy. A jako prospekt zaczął od pokonania Lemona Brewstera przed czasem w 8. rundzie w 2010 roku. No a dziś sam ma już 37 lat. 22 miejsce Hughie Fury. W rankingu WBA jest za Heleniusem. Mówi się o ich walce w lutym. Takie słyszałem pogłoski. 21 miejsce Derek Chisora. No i tak, Chisora ma mnóstwo fanów. Po pierwszej walce z Josephem Parkerem nawet niektórzy chcieli go przywrócić do czołowej dziesiątki. No, moim zdaniem Derek Chisora nie jest już w stanie rywalizować z najlepszymi, a pierwsza walka z Parkerem to był jego łabędzi śpiew. Wydaje mi się, że to też Parker sobie bardziej nie radził niż Chisora, był wtedy jakiś wybitny. Czas leci i ten ogromnie lubiany pięściarz, no jeśli dalej ma walczyć, musi mieć według mnie bardzo ostrożnie, musi być zestawiany. On też przechodził COVID, to też widać, on ma problemy z wydolnością od dawna, a tutaj jeszcze dochodzi ten COVID. Być może walka z Adamem Kownackim miałaby właśnie sens, bo obaj panowie są po przejściach, ale nie wiadomo, czy obaj mają do tej walki zdrowie. W każdym razie Derek Chisora chce nadal walczyć. Mówiło się ostatnio o starciu z Chrisem Areolą też świetna walka. Moim zdaniem Chisora nie jest już gatekeeperem, ale nadal 21 miejsce z pewnością mu się należy. To jest w ogóle taka grupka kilku pięściarzy, którzy są dosyć blisko siebie, jeśli chodzi o umiejętności. 21 jest Chisora, miejsce 20 Martin Bakole. No długo o nim było cicho. Po mało przekonującej wygranej Siergiejem Kuźminem, no ale jednak była to wygrana, cenne zwycięstwo. No a 15 stycznia wreszcie ma ustawioną dużą walkę o wszystko z Tonym Joką, dwóch prospektów. Na tę walkę czekam z zapartym tchem. Miejsce 19 Otto Wallin. No Szwed został wyautowany z pojedynku z Dillianem White'em, który najprawdopodobniej zasymulował kontuzję, by wreszcie dopaść walki mistrzowskiej. Mowa oczywiście o starciu, no na dzisiaj to jest starcie z Tysonem Furym. Wallin był moim faworytem w starciu White-Wallin. 18 miejsce Daniel Dubois. Jest taka grupa, widzicie, Bakole, Wallin, Dubois, to jest mniej więcej ten sam poziom. Barry McGuigan na przykład uważa, że nadal to właśnie Dubois ma największy potencjał z całej tej szerokiej grupy. Tam Andersona i Hrgowicza między innymi wymienił. Polemizowałbym z tym na pewno długo, no ale po nowym roku Triple D ma ponownie wrócić na ring i będziemy mogli tego postępy pracy w gymie ocenić. Dubois jest w tej chwili numerem 1 na liście pretendentów WBA. 17 miejsce Kubrat Pulew. Od walki z Joshua, no nieaktywny można powiedzieć w poważnym boksie, ale myślę, że nadal byłby problemem dla niejednego pięściarza młodego, no takiego właśnie jak Dubois chociażby. No tyle, że Pulew walczy w tej chwili z zawodnikami UFC. Był Frank Mir, no i teraz ma być Junior Dos Santos. No powodzenia. Miejsce 16 Efe Ajagba. Kolejny z solidnym jabem. Przegrana z Frankiem Sanchezem. Przegrana z Frankiem Sanchezem sporo go kosztowała. To jest pięściarz, który po prostu tak jak Dubois musi zacząć wszystko
od początku on po prostu trochę za szybko był prowadzony, musi wrócić do podstaw, popracować nad defensywą. Jest młody, ma fantastyczne warunki uderzenia i podobnie jak Dubois, tylko jedną porażkę, ma szansę się odbudować. Miejsce 15. Jared Anderson. Wygląda na to, że ja też uległem trochę magii Boba Aruma i Jareda Andersona. To jest być może najbardziej utalentowany pięściarz wśród prospektów. Na pewno w wadze ciężkiej, ale tak szczerze, w czym lepsze są jego wygrane od tych, które ma Justice Huni czy Bahadir Żałow chociażby? No trochę lepsze. No ale Anderson występuje na pewno na zdecydowanie popularniejszych, lepszych galach. Ma dobieranych pięściarzy z dobrymi rekordami, no ale to nie są to nie są jakieś asy, albo to nie są jakieś wielkie talenty jak Teslienko czy Tierjeszkin, albo to są ludzie, którzy nie zaczęli poważnie boksować jak Kingsley Ibech. 22-latek w każdym razie pewnie zostanie prospektem roku według różnych szacownych organizacji, ale na pewno jest to pięściarz jeszcze nie przetestowany. Czyli to 15 miejsce jest u mnie na kredyt za powiedzmy test oka, za skill. To jest taka zaliczka na dobrą przyszłość. Miejsce 14. Filip Hrgowicz. Rezime słabe, ale nie mam wątpliwości, że to jest realny, poważny pretendent do pasów. W ogóle ta cała ekipa z boksu olimpijskiego, a więc Joe Joyce, Tony Yoka, Filip Hrgowicz, Aleksander Usyk. Oni wszyscy mają ze sobą tam parę niedokończonych spraw. Joe Joyce oczywiście z Usykiem z WSB. Dziwne wygrane Joki z Hrgowiczem i Joyce'em na olimpiadzie w Rio. No wiadomo, to były skandale. Filip Hrgowicz w każdym razie jest już blisko dziesiątki, jest nawet w top 10. Jest nawet w top 10 The Ring. U mnie miejsce 14. Miejsce 13. Arsłabek Mahmudow. Kochani, no trzymajmy mocno kciuki za zdrowie naszego ważki. Myślę, że nie jeden mógłby długo się opierać potężnemu Rosjaninowi, a nawet sprawić mu pewne kłopoty, tak jak Otto Wallin chociażby, ktoś no, dosyć sprawny, śliski mógłby mu tam no, namieszać. W przypadku Wacha mamy wolnego punchera szukającego wolnego, powolnego celu i to wszystko będzie 22 stycznia w Montrealu. Trzymamy kciuki oczywiście za Mariusza Wacha. No, Mahmudow ma poważną słabość, nie ma dużego promotora i to jest naprawdę kłopot. Współpraca z Golden Boy się szybko zakończyła i teraz Mahmudow siedzi w Kanadzie. Ma dobrego trenera Marka Ramseya, którego widzieliśmy ostatnio w walce Artura Bieterbijewa. Od wielu stron wszystko jest ok, no ale z Kanady będzie ciężko złapać jakąś mistrzowską szansę. Tym bardziej, że Mahmudow nie jest typem pięściarza, no, z którym wszyscy chcą walczyć, tak delikatnie mówiąc. Luis Ortiz. Miejsce 12. Przypominam, że w nowy rok zobaczymy walkę z Charlesem Martinem. Wydaje mi się, że kilku pięściarzy będzie w tym rankingu i wielu innych na pewno stopniowo spadać. Dillian White, Luis Ortiz, Michael Hunter. Luis Ortiz miejsce 12. W nowy rok walka z Charlesem Martinem. 11. Miejsce Tony Yoka. Wiem, że wielu z Was nie jest przekonanych do Francuza, ale wydaje mi się, że patrząc na to, co prezentuje na ringach zawodowych, trudno naprawdę się go czepiać. Z tak zwanych prospektów lepsze walki od niego miał tylko Joe Joyce. Francuz metodycznie dąży do celu, jest doskonale prowadzony stopniowo, a walka z Martinem Bakole 15 stycznia, no to jeśli dojdzie do niej, to będzie prawdziwy hit i to będzie szansa dla obu pięściarzy. Dla Yoki no to będzie taka kropka nad i, jeśli wygra, to prawie na pewno wejdzie do prestiżowej dziesiątki top 10 magazynu The Ring. No i oczywiście do mojego skromnego top 10. Miejsce 10. Frank Sanchez, najmłodszy z czwórki bliźniaków z Guantanamo. Bilans w boksie olimpijskim 214-6, wygrane dwie bodajże z Erislandem Savonem. Frank Sanchez trenuje z Edim Reynoso, no to z nim właśnie
nabrał pewności względem cruiserów, sparujący z nim czasem Canelo. Sanchez po bardzo dobrym, bardzo pewnym zwycięstwie z FA Jagbą został wreszcie poważnie doceniony przez wszystkich. Kubańczyk na tle. Kubańczyk miał opinię pięściarza zdolnego, no ale pokazującego w każdej walce jakieś słabości. Czy to było ringowe lenistwo, czy po prostu jakieś zaniechania, jakieś wyłapywanie przypadkowych uderzeń. Na tle Nigeryjczyka jednak błyszczał jak $1 milion. Frank Sanchez miejsce 10. Miejsce 9 jeszcze Michael Hunter. Remis, a tak naprawdę wygrana z Powietkinem ustawiła mu, można powiedzieć, sportową karierę i świadczy o całej jego sportowej klasie. Hunter ma więcej dobrych zwycięstw, bo oczywiście był Martin Bakole, był też Siergiej Kuźmin. Ostatnio Hunter zremisował z Jerrym Forestem, no i powiedzmy miał wtedy spore szczęście. To był prezent od sędziów, a Forest, no Forest oczywiście po raz kolejny nie miał szczęścia. Michael Hunter miejsce 9, miejsce 8 Joseph Parker. Nie wiem, czy zwycięstwo nad Derekiem Chisorą, zwycięstwo właściwie to jest takie wielkie wow. Trzeba jednak przyznać, że po brytyjskich treningach z Andym Lee Nowozelandczyk prezentuje się no najlepiej od dawna, prezentuje się bardzo ciekawie, boksuje wyraźnie agresywniej, lepiej różnicuje uderzenia, wróciła dynamika, były 3 knockdowny w walce w rewanżu z Chisorą, jedna z fajniejszych walk na pewno w tym roku, w ciężkiej. Parker, proszę Państwa, wygląda na to, że on się jeszcze nie skończył, nadal miał problem z wykończeniem rywala, no ale było mnóstwo jakości w jego boksie, szczególnie od strony ofensywnej. Nowozelandczyk jest we wszystkich rankingach, w tym w 3 jest bardzo wysoko, więc wydaje mi się, że może się powoli przymierzać do walki mistrzowskiej. 7 miejsce Dean White, wspaniały wojownik, ale z Fury, jeśli dojdzie do tej walki, weźmie ostatnie grube pieniądze, no i pewnie zajmie się już jednak menadżerką w ringu. Według mnie dał już z siebie wszystko. Miejsce 6 Joe Joyce. No zdecydowanie jest najstarszym z grupy ex-prospektów. W końcu ma już 36 lat. Na dziś ma najpoważniejsze szanse z całej tej dużej grupy. Na dziś ma najpoważniejsze szanse zarówno na walkę o pas, jak i na dobre zaprezentowanie się w niej. Joe Joyce dla nikogo nie będzie łatwym przeciwnikiem, więc silnik, dobra precyzja jabbu, niesłychana twardość, warunki fizyczne. Joe Joyce zasłużył na szansę, może pod koniec 2022 roku wreszcie ją dostanie. Miejsce 5 Deontay Wilder. Wiem, że wielu z Was to może zaskakiwać. Mam tutaj 2 zasadnicze argumenty. Uważam, że Andy Ruiz miałby poważne szanse w walce z Deontayem Wilderem. Druga sprawa, jestem przekonany, że ma on od Wildera lepsze resume. Powinien mieć pas już w walce z Josephem Parkerem. Potem jeszcze przecież wygrał walkę mistrzowską z Joshuą. No, czyli w zasadzie ma dwa razy pasy mistrzowskie, coś jak Tyson Fury. No oczywiście nie jest tej klasy pięściarzem. Deontay Wilder nie ma takiego skalpu jak Anthony Joshua, ani Steve Earn, ani Luis Ortiz. Nie są warci tyle co AJ. Tak więc miejsce 4 Andy Ruiz Jr., który ostatnio niczym się specjalnym nie popisuje. Wiemy, że trenuje u Ediego Reynoso. Wydaje mi się, że na efekty po prostu trzeba poczekać, bo w walce z Chrisem Arreolą jeszcze nie było tego widać, ale absolutnie bym jeszcze Ediego Ruiza nie skreślał. Wydaje mi się, że to jest facet, który jeszcze pokaże nam bardzo dobry boks i absolutnie zasługuje na miejsce 4 w moim rankingu. Miejsce 3, wiadomo kto, Anthony Joshua. On według mnie właśnie ma najlepszy bilans w wadze ciężkiej, najwięcej wartościowych zwycięstw, w tym sensie najwięcej dobrych walk, no ale jednak z Usykiem przegrał bezapelacyjnie, no i oczywiście wiadomo, że nie może być wyżej od niego. Miejsce 2, tutaj żadnych cudów ani cudków nie będzie. Oleksandr Usyk.
można powiedzieć, wykon roku, za wykon roku w walce z Anthony'm Joshuą. No nie można skreślać na pewno Anthony'ego Joshua w rewanżu, ale wydaje mi się, że Usyk to jest bardzo poważny kandydat do miana Undisputed w ciężkiej. To mówię serio, że jego boks i poruszanie się będą znacznie większym problemem dla Tysona Fury'ego niż no, jakiś Otto Wallin na przykład. Żadna inna walka nie kręci mnie tak w ciężkiej jak Usyk Fury, no chyba że zestawienie Joshua Wilder. To oczywiście cały czas chętnie bym zobaczył. Jest jeszcze na to czas i miejsce. Aleksander Usyk miejsce drugie. Aleksander Usyk ponoć nie pokazał jeszcze wszystkiego, tak twierdzi jego menadżer, że w walce z Joshuą pokazał 60-70% swoich możliwości. No ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądała pełna stuwa. Aleksander Usyk miejsce drugie i miejsce pierwsze oczywiście. No na dziś król Cyganów jest królem wagi ciężkiej. Kliczko, no i oczywiście triumfy tak naprawdę 3 triumfy nad Deontayem Wilderem. Oficjalnie 1 remis, ale według mnie to można śmiało mówić o 3 triumfach. 2 wygrane z Derekiem Chisorą, wygrana z Otto Wallinem. No niepokonany, choć kiedyś z Johnem McDermottem dostał od sędziego wygraną 98-92, a no to był skandaliczny werdykt. Wtedy Fury mógł stracić 0 w rekordzie, no ale dzisiaj jest jak jest niepokonanym tytanem, imponującym nie tylko w ringu. No oczywiście wszyscy pamiętamy jego show. To był urodzinowy, to miał być urodzinowy show Boba Arumano i oczywiście bo była świetna gala Łomaczenko-Komej, no ale to co pokazał potem Fury na ringu, który odśpiewał staruszkowi prosto z ringu Happy Birthday i inne piosenki. No wspaniałe to było. Tyson Fury miejsce pierwsze na dziś w wadze ciężkiej. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, najlepszego na święta Wam życzę. Zdrowych i spokojnych świąt. Zobaczymy się jeszcze oczywiście na pewno przed Nowym Rokiem. Trzymajcie się bardzo ciepło. Marek Cudek Wam mówi. Cześć.